za nisko. A potrzebuję się wykręcić. Nie chciałbym tu lądować. Jeśli tu nie wykręcę, to będzie kiepsko. Nie mogę tam dolecieć, bo wieje mocno. Nie dolecę tam. Nie ma lądowania specjalnie. Aj, kiepsko, kiepsko. Wow. Same kamienie. Wow. Ja pier... się mogło źle skończyć. Dzień dobry w Monako. Dzisiaj pierwszy dzień mojej nowej przygody. Plan przetrawersować całe Alpy, aż do Słowenii, używając tylko swoich nóg i paralotni. Tej Alpy spotykają się z morzem. Dotknąć morza. I zaczynamy. Jest jakieś 1 000 000 stopni w cieniu. W słońcu nawet i więcej. Jest dopiero na początku podejścia. Już się cały pocę. Jaki mokry jestem. No niezbyt zachęcający widok przy podjęciu decyzji, czy startować, czy nie. O, już na ziemi. Zobaczcie, jakie tu chmury się budują. Tak więc postanowiłem wylądować i na pewno poszukać wody. No to mamy problem. Schnięte źródełko. O, znalazłem dom i zapytałem o wodę. Pani się zgodziła i poszła nalać. Także mam szczęście. Złożyłem już obóz. Pierwszy dzień rozgrzewkę, to i tak całkiem dobrze poszło. Gotuję sobie wodę na kolację. Dzień dobry w dzień drugi. Jest 6 rano. Dochodzę właśnie na szczyt. No, będę miał jeszcze chwilę, żeby podładować baterię. Także powinno być ok do startu. Mamy to! Zajebiście! Udało mi się fajnie wykręcić. 1900. No i dobrze to wygląda. Tutaj w dolinie jest trochę więcej miejsca do lądowania, więc na pewno komfort psychiczny jest nieco większy. Lądowałem, szybko się spakowałem i planowałem wejść tutaj na pobliski szczyt, znowu wystartować, ale już się chmury burzowe pokazują na niebie. Znalazłem sobie nawet chatkę. Patrzcie, kolega do mnie przyszedł. Wiedział, że tu się można schronić. A, strasznie nawalonego gościa w ogóle widziałem w całej tej zawieruszy. Ale szedł, sprzedałem border collie, także wierzę w tego psa, że uda mu się doprowadzić właściciela do domu. No, zrobiłem krótkiego zlota. Znalazłem kolejne schronienie. Poszedłem po wodę i zobaczyłem, że już się przejaśnia, także wybrałem nieco przestronniejsze miejsce na nocleg. Właśnie zajadam sobie pysznego mac and cheese'a. Smakuje jak niebo. Miałem całkiem dobrą noc. Ambitnie ustawiłem budzik na 5:30, ale życie mnie szybko zweryfikowało i tak wstałem o 6:00. Później zapowiadane są burze.
A nie poszło. Się starałem wykręcić, ale zbyt stabilnie. O cholera. Muszę iść szybko do góry. O, jest tak gorąco. Słuchajcie, z mnie tak się leje, że mam wrażenie, że cała ta woda, którą piję, to ona w moment po prostu z mnie wycieka. Mam 1700 pod górę już dzisiaj. O, proszę, zadziałaj dla mnie. No, nic nie jest zbyt komfortowe latanie. Tam już widać deszcz. A teraz to już definitywnie lecę w deszczu. Tu jakieś paskudne warunki. O, wylądowałem w dolinie. Z przełęczy generalnie musiałem szybko wystartować, bo byłem między dwoma komórkami burzowymi. I tak, no nie był to najprzyjemniejszy lot na pewno. Cieszę się, że już jestem na dole. Teraz same przyjemności, czyli jakaś dobra pizza, piwko. Jestem w Colmar, na południu Francji. Teraz idę na jakieś śniadanie. Nogi trochę zmęczone, jednak te 2000 metrów pod górę wczoraj daje się wyczuć. Po pierwszych metrach w górę będzie trochę lepiej. I co prawda może była tu kiedyś ścieżka, ale teraz są tylko pokrzywy. O, to jakby woda to był najważniejszy punkt całej tej przygody. A jak miałbym robić taki trawers w jakichś pustynnych górach, to nie wiem, ile tej wody trzeba było brać ze sobą. A, jest lekka bryza, która pomaga mi się uwolnić od tych much. Kurwa, ale mnie pożarły. Straszne to było. Jej, lecimy. A, zatrzymałem na sam dół do doliny. Taki dobry dzień się zapowiadał. 2000 metrów pod górę. Całkiem mocno wieje w dodatku. No niestety nie wszystko idzie zawsze po myśli. Warunki nie zależą od nas. Nieraz oznacza to, że trzeba odpuścić. Już spałem na 2000, więc trochę noce chłodniejsze. Ale tak naprawdę to nie mam nawet śpiwora, bo śpię ze swoim skrzydłem. Mam mniej do dźwigania na pewno dzięki temu. Już o godzinie 10 się pojawił mocny wiatr. Sprawdziłem prognozy i się okazało, że w ogóle przez kolejne 4 dni ma wiać bardzo mocno. No, francuskie Alpy już mało uczęszczane, jak widać. Mam za sobą już prawie cały dzień wędrówki. Właśnie takim czymś marzyłem. Takie małe bajorko, do którego będę mógł cały wejść. Codziennie muszę w ogóle sobie zaciśniać pasek biodrowy. Mam nadzieję, że to nie przez to, że tracę tyle kilogramów. Dobra, teraz mam 600 metrów podejścia na przełęcz w kierunku jeziora Serponçon. Myślę, że da się polecieć. Jej! Dojdę na szczyt obok. Tamten, z którego mam nadzieję da się wystartować. I spróbuję przelecieć na drugą stronę jeziora. Żadnej marży na błąd. I nic, taki sport. Znajdę do spania gdzie indziej. Wiatr był cały czas za mocny. W dodatku mikrofon zgubiłem. Że będzie trochę gorsza jakość dźwięku. Mam nadzieję, że teraz będę miał więcej szczęścia. Ja pierd... Kiepskie miejsce do startu. Złe decyzje. Poranek był na pewno dobry do latania, ale opierając się na prognozach wybrałem drogę przez górę, gdzie nie dało się wystartować, więc muszę przejść jezioro pieszo.
odpoczynek dzisiaj. Jest fajnie. Para razu leciała z rana. Według prognoz 6 stopni. Porównując do tych upałów 35, które były w Monako, no to dość spory skok. A nawet jak sobie spodenek długich nie zabrałem, tylko się zacznie iść do góry, to od razu lepiej się robi. Dotarłem na startowisko. Jeszcze raz ubieram rękawiczki na tym kampusie. Mogę się wykręcić chyba. No 40 minut tam spędziłem. Ale jebłem zdrowo. Klapę złapałem przy lądowaniu. Ale nic się nie stało. Mam nadzieję, że skrzydło całe. Okej, wylądowałem na zboczu góry. Dawało mi się, że już się nie wykręcę. Droga prosta do doliny. Chyba nic z tego nie będzie. Lecę do doliny. Rock and roll w powietrzu. Naprawdę się skoncentrować. D'habitude c'est comme ça ici. D'habitude c'est pas comme ça, non. Ouais, c'est le fun déjà, je pense. No dobrze, że się chłopaków podpytałem, skąd najlepiej jutro wystartować. Wyżej jest Przełęcz, Palestr. Mała niespodzianka na Przełęczy. Spotkałem Mińska. Cześć. Co prawda jemu poszło trochę lepiej, bo wylądował na Przełęczy, a nie dymał z doliny. Będziemy tutaj startować jutro razem, więc zaczniemy przynajmniej z tego samego miejsca. Na 2800 les écrans. Bardzo się cieszę, że mogę tu latać. Mogę iść bezpośrednio na północ. W sumie najbliższa droga do Chamonix. Kable prawie nie widać. Ale piękny termal. To proste marzenie. Na 600. No i tak nie za wysoko, ale nie mogę narzekać. Chciałbym jeszcze dolecieć tam do Weldon. Tam miałbym bardzo dobry start jutro rano. Mogę złapać jeszcze tą jedną małą chmurkę. Wtedy mógłbym fajnie tam dolecieć. Dzięki. Pięknie. O, piękne miejsce na biwak. Przy jeziorku w Beldon, które są moimi ukochanymi górami w ogóle francuskimi, gdzie mieszkałem przez krótki okres czasu. I są to góry, które bardzo przypominają Tatry. Dlatego tak sentymentalnie. Bardzo mi się tutaj podoba. O, to jacyś bacowie. On va, merci pour le jus. Ouais. Aïe 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 aïe. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. T'en veux, Macerina? A chyba dzień 10. Ale zimno. Prosili mnie wczoraj na kolację lokalni gospodarze, którzy zajmują się owcami. No pięknie. To jest takie proste ludzkie kontakty na łonie natury, to jest naprawdę coś wspaniałego.
wszyscy latają. Zawietny i stąd przyleciałem, myślałem, że już przyląduję. O, pierdziele, ale... Z okiem plus 4. Nie trzeba skręcać. Widać już Albert wie, zajebiście. Wczoraj wylądowałem w Plas Jurali. Plan jest najpierw piekarnia, zjeść jakieś dobre śniadanie. Później chcę właśnie dostać się do Pasji. Zacząłem już podejście na Waran. Zmęczenie coraz bardziej obecne na podejściach, ale to jest też część przygody. Mam dość mocny dzień, dzięki temu uda mi się zrobić trochę więcej kilometrów dzisiaj. O, szaleństwo. 2800, piękne chmury, no. Jaki lift w linii prostej. Wow. Mocno wieje. Się schowałem, ale trawersowanie tej doliny to był koszmar. Cudownie, patrzcie na te góry. Moje rejony. Niesamowite, doleciałem tu. Prawe. Zaraz wejdę, trenuję. Tak, zajebiście. Ale się cieszę. On est parti plus haut. Monaco avec ça. Monaco, avec ça, elle me pied. Un jour que t'es dans les airs. Non, bah je marchais aussi un petit peu. Hein. Ah, j'ai peur. O, wejdę teraz na Prabę, swoją lokalną górkę. O, dotarłem już na szczyt Prabę. Na pewno dużo cierpliwości. Nauczyła mnie pierwsza część trawersu, więc teraz wolę zdecydowanie chwilę dłużej poczekać niż startować i kończyć w dolinie. Paskudny wiatr przy północy tutaj wjeżdża już, że zleciałem trochę niżej. Klasyka, będę musiał podejść.
Poszło nawet przyzwoicie. Krótki lot, jakieś 20 km. Tak sobie tylko pomyślałem, a głodny jestem. I patrzcie, co znalazłem. Maleńki! O, znalazłem fajne miejsce na nocleg. Przygotowane tutaj kamienie, żeby ochraniały przed wiatrem, którego jest całkiem niemało. Zaraz rozkładam namiot i przygotowuję coś do jedzenia. Borówki z rana, pychota. Będę startował. W dolinie na szczęście nie wieje jeszcze, ale koło 3000 widziałem, jest wiatr już dość mocny, więc jakoś będę musiał znaleźć swoją drogę między jednym a drugim. Wieje na tyle, że nawet zachodnie zbocza działają z rana. Całkiem dobrze idzie, jak na 10 rano. To prosto na mnie, a ja z chmury wlecę. Trzeba uważać. O, przeszła przed chwilą mała ulewa. Byłem w tym czasie na obiedzie. Najbardziej przecenionym obiedzie w moim życiu. Teraz muszę się zmieścić między jedną chmurą a tą, która właśnie idzie. Jest grubo. Zaraz tu wyląduję. Noc na kampingu, ciepły prysznic, miodzio. Teraz na Nufsen Pass. No, trochę się rozpadało, więc musiałem sobie zaimprowizować pokrowiec na plecak. Minimalizm zmusza do kreatywności. Nawet trochę śniegu w lecie mi się uda złapać. Wieje mocno, trochę za mocno. Jutro też ma wiać mocno, pojutrze też ma wiać mocno. Nie chciałbym podejmować głupich decyzji i lecieć, kiedy nie czuję się pewnie. Miałem super plan, wejść do miasta i zrobić sobie zakupy na kolejne 3 dni. Tylko trochę zapomniałem o tym, że jest niedziela i wszystko jest pozamykane. Mam już w sumie 24 km w nogach. Jeszcze trochę przede mną. Taki prezencik na urodziny. Od siebie, dla siebie. Dość malownicza okolica. Dochodzę właśnie do chatki. O, już mi się podoba. Mają timer. Chcę cantare. Całkiem niespodziewany przebieg wydarzeń. Bardzo fajny prezent urodzinowy, że mogłem ich spotkać. Takie proste chwile, a bardzo jestem wdzięczny za nie, bo myślę, że bliżej natury uczymy się dużo bardziej je doceniać. Prognozy są całkiem dobre. Także myślę, w południe wystartuję. Zobaczymy, gdzie uda się dolecieć. A, tylko jak wylądowałem, to wyszło słońce piękne. Czyli dalej się cierpliwości nie nauczyłem, więc muszę dymać pod górę. Startowałem się drugi raz. Trochę się wykręciłem. No, zobaczymy, jak się uda dalej. Bo lepiej nie mogłem trafić z lądowiskiem. Szedłem przez miasto. Tak mi się nawinęła po drodze pizzeria pod górę. Tak to mozolnie trochę idzie. Jest gorąco jeszcze w dodatku. Ale dobra, małymi krokami.
Jakoś się te 2000 metrów pod górę zrobi. It's me a lot. Okay, so you go here. This one's for you. Okay. Yeah, should be alright. Ciao! Dość turbulentne warunki. Tak się złożyło, że znalazłem kolegę, który bardzo by chciał ze mną iść. Kolejna noc, kolejny dzień. Dzisiaj za cel obrałem sobie podejmować dobre decyzje. Łatwo powiedzieć. Prawda, chmury trochę nisko, ale przynajmniej jest słońce, więc nie ma co narzekać. Doleciałem jedynie na drugi koniec doliny. Tam startowałem. Wszystko było zamknięte, także nic nie kupiłem. Okej. Wow! Nie było najlepsze. Czyżby znów za szybki start? Do 12. A i znowu skończyłem nisko! Kur... O, trafiło mi się. Nie wziąłem nic do picia, bo miało być po drodze. Ale w końcu praktycznie całe podejście nic nie było i dopiero teraz trafiłem na ten przepiękny stawik. Pewnie tego nie widzicie, ale właśnie przyszły dzikie konie. Niesamowite. Co one tu robią? W nocy konie, a teraz krówki. Cześć! Pierwszy raz widzę tyle koni w górach. Muszę się wykręcić i kierunek Pittsbernina. Jepa! No, lądowanie. Ja pierdolę, mam dość. Taki dobry dzień miał być. Pierdolę. No, mam dość. No, jestem zdemotywowany na maksa. No, dobrego termala złapałem, zamiast wykręcić do końca ładnie. Się wypuściłem w niższe partie. Nic już tu nie było. Okej, stwierdziłem, że się nie poddam. Wybiegnę szybko najbliższego startu. Spróbuję jeszcze coś ugrać. Nie było pizzerii w wiosce, także to mnie uratowało. Kręcę się już od godziny. Strasznie stabilnie. Będę lądował w dolinie i jechał do domu. Ale jeszcze walczę, póki mogę. Uff, 2 godziny walczyłem, żeby się tu wykręcić trochę wyżej. Ciężki dzień. Muszę to sobie przeanalizować i spróbować jutro lepiej. Dzisiaj pobudka raczej w ten sposób. Cika.
Babcia mi umarła. 90 lat miała. No, dużo wspomnień. Aż trochę mi teraz głupio, że tak się wkurzałem, że mi nie poszło wczoraj, że nie umiałem się tym cieszyć. I teraz jak myślę, że tylko tyle z tego wezmę, ile uda mi się z tego nacieszyć. To wszystko co mam. Trochę muszę zmienić podejście. Zwyczajnie się tym cieszyć. Jestem w okolicach St. Moritz. Pogodziłem się ze swymi niepowodzeniami, małymi porażkami. Nawet nie nastawiam się na jakieś lepsze efekty. Po prostu lepiej się czuję sam ze sobą. Nie najgorsze miejsce na noc sobie znalazłem. Biła 11. Tutaj mam wschodnie zbocze. Powinno być dobrze. Au, coś pięknego! 4000! A, cudownie. Ale mi się sikać chciało. Okej, mogę lecieć dalej. Wysokie góry to i mocna jazda. Wow. To jest jeden z piękniejszych lotów jaki był. Ale pięknie. Co za dzień! 8 godzin lotu! Wow! 180 km dzisiaj, ja pierdzielę! Byłoby fajnie coś przekąsić. To jest restauracja. Koła burzy. Muszę teraz szybko znaleźć coś, gdzie mogę rozłożyć namiot. Ale dobrze spałem. Ale za dobrze. Fajnie zjeść krosantę, ale jest tu aż tłumnie. Piękny termal plus 5.
jakiejś włoskiej małej wiosce. Do jutrzejszego startu mam 16 km. Łapię coś do jedzenia. Już moje ciało chyba czuje, że zbliżamy się do końca, bo podchodzę i mi się oczy zamykają. Mam jeszcze 1700 pod górę. Jaka wyżerka w górach. Pyszniutkie, dojrzałe jeżyny. Ale mi odbija już. Mam nadzieję, że one są tu naprawdę, a nie, że tylko ja je widzę. Jeszcze 300 metrów. Wszystko mam mokre. Dotarłem z 10. Rozkładam namiot. To zjem. O kurwa, halucynacje mam. Ale jazda. Idę spać. Teraz czas na nagrodę. Polenta z zupą brokułową. Pyjota. Gdybyście się zastanawiali, czemu nie mogę spać za długo. Trochę mój organizm domaga się przerwy, bo dostałem kataru. Czuję się dość mocno spowolniony. Na szczęście dzisiaj już nie mam żadnego podejścia. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jeśli uda mi się dolecieć do Słowenii, to będzie basta. Na tyle. Słodki odpoczynek. Muszę się skupić, bo widzę, że jestem już rozproszony z tego zmęczenia i się potykam jak chodzę, więc muszę się pilnować, żeby nie podjąć żadnych złych decyzji. Ładnie się wykręciłem na około 500. W tą stronę wygląda to dobrze i właśnie tam lecę. Wow. Piękne stworzenia. Cześć. Właśnie o tych złych decyzjach mówiłem rano. To właśnie była jedna z nich. Teraz w ogóle się stąd wydostać nie będzie łatwo. Tu nie ma żadnych szlaków. Pięknie to wygląda. Ale muszę wymyśleć, jak się stąd wydostać. Dobra, znalazłem ślad farby na kamieniach. Znakiem tego, że byli tu kiedyś ludzie. Mam farta, że to są Alpy. Są szlaki wszędzie, bo mi się z tej dolinki wydostał. Chyba to było Himalaje. Jest jakaś ferata w ogóle. Co prawda nie mam sprzętu, bo nie przewidywałem tego, ale jak jest, to skorzystam. Już niedaleko. Cywilizacja. Nigdy bym się nie spodziewał, że tak się będę cieszył z tego widoku. Z tego, że widzę kuźwa autostradę. O, jest. Dostałem się. Prawie 3 godziny. Co zajął? Co za dzień. Ale jestem szczęśliwy, że nic się nie stało niedobrego. To by było na tyle. 20 km do Słowenii. Prawda, fajnie by było tam dotrzeć, ale widocznie muszę to sobie zostawić na kolejny raz.